Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes i to jest 5. odcinek nowości perfumowych, na które Was serdecznie zapraszam. Dzisiaj troszeczkę będzie tych zapachów i królem dzisiejszego odcinka będzie Jo Malone, ale nie od niego zacznę. Zacznę sobie, słuchajcie, od marki, której ja kompletnie nie znam i nie wiem, czy Wy coś o tej marce wiecie, czy nie. Jeżeli tak, to dajcie mi koniecznie znać. Chodzi o DS & Durga. Jak to się czyta, nie mam pojęcia i nie będę udawała, że wiem, więc czytam tak, jak to się pisze praktycznie, a zapach się nazywa Black Magenta. Jest to zapach uniseksowy i słuchajcie, większość zapachów jest tutaj uniseksowych. Tak jak już wspomniałam, jest to spowodowane po prostu nadchodzącymi zmianami w kwestii płci. W związku z tym no takie zapachy powstają. Nie do końca mi się to podoba, bo jednak uniseksy wybrzmiewają i tak i nie każdy będzie chciał pachnieć i tak. W związku z tym no nie podoba mi się, że to tak teraz wygląda, ale cóż możemy poradzić. Nadal może się okazać, że będzie to strasznie ciekawy zapach. Przejdę do nut. Nuty tego zapachu, słuchajcie. A w ogóle przejdę sobie na bok trochę, dobra, bo pokazuję Wam ten zapach, więc chcę, żebym mogła Wam jak największe zdjęcia wklejać. I tak, nuty to różowy ananas, nie wiem co to, galbanum, czarny pieprz, irys, karmazynowy goździk, kwiat pomarańczy, czarna ambra, tytoń bałkański i drzewo sandałowe. Zapach wydaje się być owocowo-drzewnym, wydaje się być chyba jednak świeżym bardzo zapachem i tej świeżości też może, słuchajcie, ten czarny pieprz dodać. Wbrew pozorom w ogóle takie nuty przyprawowe często właśnie dodają dużej świeżości zapachowi. To, że jest tytoń bałkański, podejrzewam, że skoro jest w bazie, bo on jest w bazie, to po prostu tylko i wyłącznie będzie odpowiadał za trwałość, niekoniecznie za jakąś straszną dymność. Ambra szybciej. Te perfumy są już, ten zapach jest już dostępny i być może gdybym znała markę, w sensie takim, że nawet nie... Wiecie, jeżeli powstaje nowa marka, to jest wiadomo, że trzeba ją wypróbować. Ta marka to nie jest jakaś taka straszna nówka, a nie mogłam znaleźć takich opinii co do trwałości, więc zdobycie próbki tego zapachu to będzie na pewno duży problem. No więc prawdopodobnie pas, bo bez próbki absolutnie. Jeżeli nie znam trwałości danej marki, zresztą dana marka może mieć różne partie perfum, które jedne mogą być trwalsze, drugie nie, więc to też jakby nic mi nie sugeruje. Po prostu bez próbki ciężko by było mi zainwestować w ten zapach. Też Wam powiem, że większość zapachów dzisiaj przedstawianych jest dosyć bogatych cenowo. Ale przejdźmy dalej. Dalej to jest, słuchajcie, Prada. I Prada wypuszcza nowy zapach, to jest Infusion de Gingembre. Nie wiem, czy to jest ambra z imbirem, bo tu jest raczej, że to jest imbir, piżmo i vetiveria. No ale tak się dziwnie nazywa ten zapach. Jest on uniseksowy, słuchajcie. Zapach wydaje się cytrusowo-aromatyczny, dlatego że ma aldehydy, zieloną mandarynkę, właśnie imbir, piżmo i vetiveria są w bazie. To nie jest zapach jest już dostępny, ale to nie jest zapach dla mnie, właśnie dlatego, że są aldehydy, których ja nie trawię. Jak widzę w nutach aldehydy, to z automatu nie jestem zainteresowana tym zapachem.
Dalej, słuchajcie, to jest marka, która mi się przewijała w jakichś reklamach i widziałam w każdym bądź razie. Natomiast no, nigdy niczego nie próbowałam i nie miałam, a jest to marka Moth and Rabbit Perfumes. Dziwna, wiem. I perfumy się nazywają The Color of Pomegranate. Ten zapach jest uniseksowy. W nutach jest oczywiście granat, jak nazwa tych perfum mówi. Jest czarna porzeczka, mydło, cytrusy. W sercu jest róża damasceńska, elemi, czarny pieprz, kadzidło i białe kwiaty, a w bazie jest labdanum, białe piżmo, drzewo gwajakowe, drzewo sandałowe i kostowiec. Co do kostowca, jest to jakiś kwiat, ale jest ten zapach raczej uzyskiwany teraz tylko i wyłącznie w sposób sztuczny, z jakimiś olejkami. Więcej żadnych informacji nie zdobyłam. Ale jeżeli chodzi o elemi, to jest to po prostu pieprzowo-korzenna nuta, dosyć taki słodki, świeży zapach, delikatnie cytrynowo-żywiczny, tak się opisuje. Jest to olejek pozyskiwany w ogóle z żywicy drzewa. Ten zapach jest już dostępny. Czy ja jestem zainteresowana? Nawet bardzo. Bardzo mi się podoba skład tych perfum, te nuty, ta kompozycja wydaje się być niezwykle ciekawa. Wyobrażam sobie, jak one muszą być bardziej męskie niż damskie, ale jednak ta owocowość może troszeczkę kierować nas w tę damską, natomiast więcej jest tu takich nut, które wydaje mi się, że bardziej będą w męską stronę wybrzmiewały. Natomiast jest to bardzo intrygujący zapach. Jestem na tak, pod warunkiem, że uda mi się zdobyć, oczywiście praktycznie w każdym przypadku, że uda mi się zdobyć próbkę. Ciężko jest mi tak, słuchajcie, w ciemno, dlatego że to są bardzo drogie perfumy. Bardzo droga buteleczka, więc ciężko tutaj kupić 100 ml, bo one chyba tylko w 100 ml występują obecnie i no i po prostu być niezadowolonym. Dalej, Justynka pod ostatnim filmem napisała, że czy interesuje się perfumami arabskimi i ja się boję bardzo perfum arabskich. Bardzo się boję, dlatego że to są takie mocno dla mnie przytłaczające zapachy. Ciężkie, monstrualne, takie wiecie, odurzające aż i ja się boję. Natomiast napisałam jej, że jest jedna marka, którą ewentualnie mogłabym spróbować i ta marka właśnie wprowadza nowy zapach. Jest to Latafa. Asad Zanzibar. Ma to być właśnie tropikalność Zanzibaru zamknięta w buteleczce. Nuty to czarny pieprz. W ogóle zobaczcie, że czarny pieprz przewija się strasznie często. Tak jakby jest to teraz taka strasznie popularna nuta. Nie wiem, czy bardzo fajnie się z nią pracuje, czy po prostu bardzo dobrze się sprzedaje, ciężko mi powiedzieć, ale jest tu czarny pieprz, morska lawenda, słona woda kokosowa, irys, wanilia i kadzidło. Bardzo ciekawe. To jest ultra ciekawe, słuchajcie. Ja sobie wyobrażam, jak on musi być tropikalny i letni, czytając te nuty. Dla mnie może to być coś niesamowitego, tylko że jeżeli jest przesadzone w bazie kadzidło, przesadzona ilość tego kadzidła, no to one jednak będą właśnie takie arabskie, duszące, ciężkie, mocne. Ale jestem ciekawa tych nut, jestem ciekawa, żeby to w końcu może przemóc się i spróbować i zdobyć próbkę. Także ja tutaj mówię być może, one są już oczywiście dostępne. Słuchajcie, swoje pierwsze perfumy wydaje też Kylie Jenner. No tak, no poszła stworzyła markę makijażową, więc dlaczego by nie tworzyć perfum? Stworzyła swój pierwszy zapach, słuchajcie, i jest tu tak, jaśmin, krwawa pomarańcza, nie wiem o co chodzi z tą krwawą pomarańczą, bo w ostatnim odcinku też był jeden zapach z tą krwawą pomarańczą, złoty amber, czerwone peonie, piżmo waniliowe,
drzewo cedrowe. I powiem Wam tak, jak patrzę na publikacje na Instagramie tego, jak on ma być taką woalą, bo tam jest jakaś taka chyba chustka, taka przezroczysta woalka właśnie, że to ma tak otulać. No, piżmo jest, więc być może czerwone peonie, one też będą takie właśnie bardzo otulające. Być może jest to coś ciekawego, ale nie będę leciała do sklepu i nie jest to zapach, po który strasznie pobiegnę. On jest już dostępny, ale ja raczej robię pas. Dalej, słuchajcie, to jest Maison Crivelli Tuberose Astral. To jest marka, której ja też nie znam, chociaż coś mi tam gdzieś brzęczy, ale nie do końca wiem gdzie. I tutaj słuchajcie, nuty jakie są, to jest cynamon, tuberoza, osmantus, nasiona marchwi, paczula, czystek labdanum i akordy skórzane, piżmo. Nie wiem, co mam Wam powiedzieć. Nawet nie wiem, czy to jest, słuchajcie, unisex, czy nie, bo nie widziałam za bardzo informacji ani na Instagramie, ani tam później weszłam do nich na stronę, też nie widziałam. Natomiast mi to bardzo daje do myślenia, raczej w stronę męską niż damską. One są już dostępne, ale ja podziękuję. Nie podoba mi się te zestawienie po prostu zapachowe. Nie wiem. Czasami to jest bardzo mylne, bo może z tego wyjść coś cudnego i przepięknego, ale one do mnie nie przemawiają. Przynajmniej na dzień dzisiejszy. No i słuchajcie, marka, którą myślę, że też każdy z Was zna, to jest Juliette Hezegan. Ja takie perfumy 10 ml dostałam w 2022 w kalendarzu adwentowym. Wtedy otwierałam na YouTubie kalendarze adwentowe, dosyć sporo ich wtedy otworzyłam i to był w Sephorowskim. I pamiętam, że tak nietrwałych perfum to tylko Karl Lagerfeld robi, tak nietrwałe perfumy, jak właśnie było to na mnie, no kompletnie to się nie utrzymywało, było to też nijakie, zbyt świeże, zbyt takie nudne, a te perfumy nazywają się Juliette i w nutach mają czereśnie i różowy pieprz. Nuta serca to jaśmin, a baza to drewno kaszmirowe i fasolka tonka. I wiecie co? Jest to zapach damski. I wiecie co? Ta czereśnia chyba mnie przekonuje, chociaż ona jest w nutach głowy, co oznacza, że jej raczej czuć nie będziemy, tylko ten jaśmin. Ale ja też kocham jaśmin, bardzo lubię jaśmin. No i nie wiem sama, jakbym dorwała próbkę, to być może. Są już oczywiście dostępne do kupienia. Dalej, słuchajcie, to jest też marka, którą większość z Was, która się interesuje w ogóle zapachami, powinna znać, to jest Ferragamo. I on stworzył Ferragamo Red Leather Salvatore. Powiem Wam, że też jest tu dosyć ciekawie. To są męskie perfumy, ale dla mnie, oprócz tego, że jest skóra i wetyweria, to raczej damskie. Bergamotka i mandarynka, rozmaryn, irys i jaśmin, skóra, wetyweria i drzewo sandałowe. Wyjąć tą skórę i wetywerię, mega damskie perfumy. Piękny może to być zapach. Ogólnie Red Leather ma w nazwie, więc podejrzewam, że skóry jest dużo i ona musi być tu mocno wyczuwalna. Ponieważ jest w bazie, więc pewnie nie będzie na mnie źle wybrzmiewała. I to nic, że to są męskie, tak myślę o nich jako bardziej dla mnie. Tylko że z drugiej strony, oprócz tego, że jest ta nuta rozmarynu, to nic tu odkrywczego nie ma. Więc chyba one są już dostępne, ale ja zrobię pas. Słuchajcie, zrobię pas. Dalej przejdziemy przez wszystkie zapachy Jo Malone. To, co ona ostatnio wyczynia, ile tego wypuszcza, ile tego w ogóle jest, to przechodzi ludzkie pojęcie, bo ostatnio w nowościach prawie cały czas się Jo Malone pojawia. A tu kolejne wypusty.
I tak, Passiflora Cologne, unisex, wszystkie zapachy, które obecnie wypuszcza Jo Malone, to są unisexy. Więc chyba w Anglii właśnie bardzo się teraz na to nastawiają, na tą bezpłciowość, czy jak inaczej to nazwać. I teraz tak, w nutach, słuchajcie, jest kardamon, Passiflora. Ogólnie wiecie, że ja nie wiem, jak pachnie Passiflora, to jest dziwne, bo to jest zapach mojego dzieciństwa. I nie wiem tak naprawdę, jak pachnie Passiflora, chociaż mogłam to sprawdzić na internecie i Wam podać, ale jestem bardziej ciekawa, czy Wy kojarzycie ten zapach z dzieciństwa i czy potraficie powiedzieć, czym pachnie Passiflora. Następnie w bazie jest fasolka tonka i bursztyn. Więc bardzo proste i wbrew pozorom mogą być ciekawe, ale ja pas. Nie przemawiają do mnie, chociaż są dostępne. Dalej to jest ginger beer. I tutaj słuchajcie, nuty to jest najprostsze, co może być i okazuje się, tak mi się wydaje, że może być to piękne. Jest to imbir, cynamon i dąb. Jeżeli ktoś nie lubi zapachu cynamonu, to nie jest w moim teamie, dlatego że cynamon to jest coś na pograniczu wytrawności, słodkości, aromatyczności. Uwielbiam. Nie lubię za bardzo jabłek z cynamonem. Wiem, teraz się narażę większości, ale naprawdę nie za bardzo lubię. Ale zapach cynamonu, przyprawa jako przyprawa, kocham. I jak gdzieś jest cynamon, to zawsze mnie intrygują takie perfumy. A już z imbirem, czyli z tym takim, imbir ma taki zapach, słuchajcie, takiej cierpkości w perfumach często. A ja cierpkość lubię. Więc to jestem zainteresowana, przyznam szczerze. Wszystkie te perfumy Jo Malone też już są dostępne do kupienia. Mówię zaś, gdybym zapomniała Wam powiedzieć przy następnych zapachach. Następny to jest Mask Memento Cologne. Mask, jak wiadomo po angielsku to jest piżmo. Memento, no to pamięć. Pamięć piżma, więc pewnie ostro piżmowe perfumy. Ja chyba aż tak nie kocham piżma, żeby kupować perfumy, nawet tak się nazywające, sugerujące nam, jak mocno piżmowe mogą być. A poza tym ten zapach w ogóle mnie nie interesuje, bo w nutach, słuchajcie, są aldehydy. No ja nie wiem, co oni z tymi aldehydami. Wracamy do przyszłości, po prostu mam wrażenie. Następnie po aldehydach jest lawenda i cedr. No i właśnie te białe piżmo w bazie. Dajcie mi znać, czy kochacie tak bardzo piżmo, żeby kupić takie stricte, mocno piżmowe perfumy, zapach, bo mnie jednak to chyba troszkę odstręcza. Jak jest mask w nazwie, to na ogół nie do końca mi się sprawdzają te perfumy. No ale jestem ciekawa Waszych odpowiedzi. I ostatnie, słuchajcie, o jakich dzisiaj powiem. Przeleciałam przez to najszybciej jak mogłam, bo sporo tych zapachów jest, więc ciężko też, no nie opowiadam Wam tutaj, jak one pachną, bo nie mam zielonego pojęcia, ale na pewno nuty dużo też mi mówią. I ostatni to jest Emerald Theme Cologne i Emerald to jest zielony, taki nie morski, tylko turkusowy, tak mi się wydaje. Nutę głowy, słuchajcie, otwiera cytryna i tylko cytryna tam jest, ale jak wiemy, Jo Malone takie właśnie robi zapachy bardzo proste. No i właśnie, i tymi perfumami już Wam powiem, że jestem zainteresowana bardzo, bo w nutach serca jest tymianek, rozmaryn i geranium i jest to w bazie na mchu. Coś niesamowitego, jak zielone to muszą być perfumy. Emerald ogólnie tak właśnie skojarzyłam z zielenią, ale kojarzy mi się bardziej z zielenią właśnie tą turkusową, natomiast zapachy i nuty bardziej mi przywołują zieleń leśną.
Jak jest, nie wiem, ale słuchajcie, strasznie intrygujące, bo jeszcze jest to ta cytryna jakby, która przełamuje nudę i dodaje kwaskowatości temu zapachowi. Coś niesamowitego musi być ten zapach. Strasznie jestem zaciekawiona, zainteresowana. No i przesiadłam się już na środek. Słuchajcie, dzisiaj Wam przedstawiłam trochę tych zapachów. Jo Malone zdecydowanie górą i to, co obecnie tworzy, to jest tego ogrom. W tym odcinku tak naprawdę nie ma takiego aż zapachu, który by mnie strasznie zaintrygował na tyle, że byłabym nawet w stanie kupić flakon perfum bez próbki. W pozostałych odcinkach są takie zapachy, które jestem w stanie kupić bez wypróbowania, natomiast tutaj naprawdę nie ma takiego zapachu. Ewentualnie ten ostatni Emerald Theme wydaje się najbardziej ciekawy, ale różnie może na mnie wybrzmiewać, więc też bałabym się go kupować w ciemno, tym bardziej, że Jo Malone tani nie jest. I tak naprawdę, słuchajcie, żaden z tych zapachów tani nie jest. To są marki dosyć drogie, więc dajcie mi znać, czy jest któryś z tych zapachów, który z kolei przywołał Was i do tablicy, i do wpisania na wish listę, że tak chcecie. Podzielcie się swoimi opiniami, co myślicie o tych nowościach, a ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia, do następnego. Buziaczki!